Witajcie w trzecim i ostatnim odcinku, w którym poznamy nie tylko duchowe serce kraju, ale również szokujące praktyki i zwyczaje Indii. Poszwędzamy się ulicami Starówki, gdzie idąca wąskim przesmykiem krowa, mijająca się na tak zwany lakier z przeładowanym motocyklem, to widok tak powszechny jak w Polsce dziury w drodze po ostatniej zimie. Gwar ulic Indii, coś czego nie da się podrobić. Tego trzeba po prostu doświadczyć. Zapraszam. 5 rano, Indie, Varanasi. Zaczynamy dzień pływem po najświętszej rzece świata, czyli rzece Ganges. Miejscu, w którym wszyscy się modlą, piorą, kąpią, a przede wszystkim wrzucają swoje spalone zwłoki. A my wsiadamy na łódkę, pokazać Wam, jak wygląda 3-kilometrowy odcinek Ghatów z wody. A oto i nasza łódeczka. Zapraszamy. Zakładamy kamizelki, oczywiście. Bardzo ważna rzecz. Dziś z przerażeniem patrzymy, co stanie się za miesiąc, dwa, jak poziom wody się podniesie, ale jest to niczym przy tym, co stało się w 1979 roku, gdzie niemalże całe miasto zostało zalane. Także miasto jest wybudowane w takim miejscu, że potencjalnie bardzo łatwo może być zalewane. I to, co obserwujemy i czego doświadczyliśmy przez parę dni spędzonych w Varanasi, to w momencie, kiedy poziom wody jest niski, to można wszystkimi ghatami przejść wzdłuż rzeki. Natomiast kiedy on się podnosi, takiej możliwości już nie ma i tak jak widzieliśmy wczoraj, były już miejsca z utrudnionym przejściem i z każdym dniem będzie to postępowało i będzie coraz gorzej. A przed nami najbogatszy i najdroższy pałac Maharadży, przerobiony obecnie na hotel. Hotel posiada pokoje prezydenckie, którego cena za noc to jakieś 140 000 rupii, w przeliczeniu na złotówki 6-7 tysięcy złotych. A wczoraj oglądaliśmy tutaj pokaz ognia. Nasza restauracja znajdowała się dokładnie tam na samej górze, skąd mieliśmy widok na Ghaty. Właśnie słyszeliśmy dźwięki nawoływania policji przybrzeżnej, która informowała wiernych, żeby nie wchodzili za głęboko do wody, gdyż grunt bardzo szybko robi się bardzo głęboki, jakieś 10-12 metrów, a wiele z osób po prostu jest tutaj niepływających i na nasze pytanie, czy dużo osób tutaj tonie, niestety zostało to potwierdzone. A oprócz tego, że w wodzie spotkać można ludzkie szczątki, kupę śmieci i być może topicieli, no to również węże kobra. A u brzegu rzeki Gangi możemy spotkać dwa krematoria. Jedno, które widzieliśmy 2 dni temu, które kremuje około 20-30 wiernych. Natomiast ten, do którego dopływamy w tym momencie, główne krematorium, pozwala spalić między 150 a 200 wiernych każdego dnia. A do spalenia jednego ciała potrzebne jest aż 360 kg drewna i proces spalania ciała trwa około 2-3 godzin. Nie wszystkie osoby są jednak spalane, może nie osoby, ale ich ciała pośmiertnie. Jest 6 przypadków, w których ciał nie palimy. Dzieci poniżej 10 roku życia, kobiet w ciąży, które umrą, osób, które były ugryzione przez kobrę, mnichów oraz osób, które miały cukrzycę. A dlaczego? Wierzy się, że płomień oczyszcza ciało, oczyszcza duszę, a te osoby są już oczyszczone, stąd nie ma potrzeby, żeby ich dodatkowo oczyszczać. Jak w takim razie takie osoby, co dzieje się z ich ciałami? Otóż rodzina wykupuje ogromny kamień, przywiązuje ciało do kamienia, wypływa na środek Gangesu i wrzuca to ciało
do rzeki. Warto również opowiedzieć, jak wygląda proces przygotowania ciała do spalenia, gdyż osoba, która umiera, najpierw jego ciało leży jakieś 6-7 godzin w miejscu, w którym umarł. Najczęściej jest to w domu, natomiast ciało trzeba jak najszybciej przenieść nad brzeg rzeki, żeby można było je spalić i jak najszybciej oczyścić. Zanim jednak to nastąpi, rodzina naciera ciało olejkiem jeszcze w domu, a potem okrywa całość białą szmatą. Następnie musi zbudować taką lektykę bambusową, na której czterech członków rodziny przynosi ciało nad brzeg wody. Następnie całe ciało okrywane jest różną ilością kwiatów i po przyniesieniu namaczana jest w wodzie. W tym momencie rodzina pozwala zmarłemu napić się po raz ostatni i swoimi dłońmi nabiera wody z rzeki i do otwartych ust nalewa wody do środka. Po tym rytuale ciało przenoszone jest już na stos, na palenisko. Ciało odwracane jest twarzą do ziemi i rozpoczyna się proces spalania. Przy całym obrzędzie uczestniczą jedynie mężczyźni. Kobiety mają zbyt kruche serce i jedynie mężczyźni mają dozwolone, żeby brać udział w tym rytuale. W międzyczasie miasto na dobre się obudziło. Schodzimy więc na ląd, by poznać prawdziwe życie ludzi na ulicach Varanasi. Po drodze mijamy mieszkańców w drodze do pracy, dzieci w drodze do szkoły oraz uliczny lokal, z którego usług tym razem nie mamy odwagi skorzystać. Jednak, jak mówi stare polskie porzekadło, co się odwlecze, to nie uciecze. A w całym mieście znajdziemy symbole przypominające swastykę. A prawda jest taka, że ta swastyka była pierwsza przed tą, którą znamy z niestety smutnej historii Europy. Natomiast ta swastyka jest zrobiona w odwrotną stronę niż ta stworzona przez hitlerowskie Niemcy i oznacza szczęście i dobrobyt. Jak myślicie, przed jakim zakładem stoimy w tym momencie? Chodźcie, zobaczymy. Na stole widzimy różnego rodzaju ubrania oraz popularne niegdyś w Polsce żelazko z duszą, do którego wkładane jest rozżarzone węgle albo rozżarzony kamień. My oddaliśmy w hotelu nasze ubrania do prania. Przykładowo taka koszula do wyprania kosztuje 40 rupii, czyli złoty 60 zł. Jej prasowanie to koszt dodatkowo 20 rupii, czyli jakieś groszy 80. Skarpetek chyba nie można było prasować, także to są mniej więcej koszty takich usług. No i one odbywają się właśnie wprost na ulicy, na tego typu stanowiska. A co pije się w Indiach? Oczywiście czaj. Chodźcie, zapraszam Was do takiej ulicznego baru z czajem. O, moje dzieci już tu są, ale zbieg okoliczności czekały na mnie w tym samym miejscu. No dobrze, to co, zamówimy czaj? A z czego składa się taki czaj? Jak myślicie? A czaj przygotowywany jest z mleka, wody, kardamonu i troszkę cukru. My zamówiliśmy taki właśnie wprost z ulicy i co ciekawe, dostaje się go w takich jednorazowych, glinianych naczyniach, które po wypiciu po prostu się wyrzuca. Tak jak u nas wyrzuca się plastik, tak tutaj wyrzuca się taką drobną ceramikę. Cała przyjemność kosztować dzisiaj będzie 45 rupii, czyli w przeliczeniu jakieś złoty 60, dobrze liczę? A dlaczego w Indiach pije się gorący czaj, kiedy jest tak upalnie? Zobaczcie, na mnie się nigdy nie poca, jestem cały mokry. No, podobno wierzą w to, że przeciwieństwa się znoszą, tak jak i dwa minusy dają plus. W tym przypadku gorąc upału z nieba i gorąc upału w herbacie powinny się zniwelować. Czy tak będzie? Zobaczymy, ale wydaje mi się, że to tylko wierzenie. Ale śmieszne, bo usta przyklejają się do tej gliny i jest takie dziwne uczucie, że jak się odrywa usta od tego, to po prostu są przyklejone. Niesamowicie słodkie, jak taka bawarka i jest to bardzo smaczne. Nasze dzieci to pokochały. Zaraz zresztą zapytamy ich, jak smakuje im czaj.
Najbardziej mi przypomina trochę kakałko, tylko że z kardamonem. Okej, skończyliśmy naszą herbatkę, więc co? Trzeba ją po prostu wyrzucić i lecimy dalej. A taki kubeczek takiego sprzedawcy kosztuje 2 rupie i zapytałem, czy nie można tego po prostu umyć. A okazuje się, że podobno herbata w takim umytym już glinianym kubeczku nie smakuje tak samo. Więc po prostu, żeby utrzymać klientelę, używa się ich tylko raz. Więc ze sprzedaży takiego jednego czaju sprzedawcy zostaje o 2 rupie mniej. Oczywiście musimy pomniejszyć jeszcze koszty wody, mleka i kardamonu. Śmieci to w Indiach oczywisty i ogromny problem. Znajdziemy jednak osoby, które wykorzystując rower do transportu oraz tradycyjną ręczną wagę do zważenia odpadów, odkupują je od mieszkańców. Kupujemy kilo papieru od osób z domostw oraz kilo metalu, średnio licząc za około 12 rupii za kilo, a potem w składzie sprzedaje to za około 15 rupii, czyli mamy 3 rupie przebitki na każdym kilogramie zebranego surowca. I tak dziennie dowiedzieliśmy się, że jest w stanie zarobić jakieś 200 rupii. 200 rupii w naszym przeliczeniu to jest jakieś 8 zł. Co tam jest, Alicja? Na pewno przyjrzyj się, czy to jest krowa. Co? Wielbłąd jest... Mama! Wielbłąd jest! Wielbłąd jest? 2? Tak. A niestety Indie piękne, przepiękne, natomiast ta ilość zwierząt, akurat wielbłądy to trochę przypadek, to trzeba powiedzieć szczerze, bo zazwyczaj wielbłądów nie ma na ulicach, po prostu jest festiwal muzułmański obecnie w Varanasi i stąd na obchody tegoż festiwalu przyszły te wielbłądy, ale czym to skutkuje? Czym to skutkuje, że jest tyle krów? No jak myślicie? Zgadnijcie, co to może skutkować? No właśnie, niestety wszystkie ulice są wszędzie w kupach, łajnach i tego się niestety przeskoczyć nie da. Ajajajaj, ale smakuje. Ale ząbki to chyba do mycia są, co? A włosy! To co? Więc chyba to jest dziewczyna. Tak myślisz? Być może. A jak kupy, to oczywiście i muchy. Jak się chodzi wąskimi uliczkami, postaram się to jakoś ująć. O, jak ja idę między tymi kupami, to rozganiam po prostu muchy, które sobie zdążyły w międzyczasie usiąść. Taka to wspaniała przyjemność chodzenia po ulicach Varanasi. A gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, jak w Indiach powiedzieć tak, to za każdym razem, kiedy zobaczycie taki ruch, to jest akceptacja i to jest również zrozumienie. Jeżeli kogoś słuchamy i ktoś nam coś mówi i my tak przytakujemy tak, to tutaj to robimy i wszystko jasne. Lecimy dalej, a w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że szczęśliwą liczbą w Indiach jest liczba 150. A jaka liczba jest uznawana za przynoszącą pecha? Trójka. Chociaż ta trójka też zależy od kontekstu, bo jeżeli mówimy o jedzeniu, to tak, to przynosi pecha, ale już o innych rzeczach nie. Dlatego kiedy podaje się na przykład chleb, to nigdy w ilościach 3. Może być 2, 4 albo 2,5, ale nigdy 3. A jak myślicie, jak pomodlić się o pomyślność budowy? No wiadomo, zatrudnić inżyniera, wykupić dobry projekt, zatrudnić dobrą ekipę? Oj, nie w Indiach. Trzeba powiesić kwiaty i na pewno budowa będzie udana. Okej, a słuchajcie, jaka jest po prostu największa różnica między mentalnością europejską a hinduską? Otóż stoimy właśnie, zaraz za mną jest siłownia, chodźcie pokażę wam przez kraty, jak ona po prostu wygląda. Nie jest jakoś perfekcyjnie wyposażona. Widzę jakąś jedną ławeczkę z ciężarami, tam jest jeden wyciąg, w rogu podobno ćwiczą wrestling, nacierają się gliną i się siłują ze sobą. Teraz jest zamknięte w tym oktagonie, na tej arenie na samym środku. Tam po prostu robią zapasy i po zapasach idą do wody się przekąpać, no bo zaraz za mną, zobaczcie tutaj, jest po prostu rzeka i mogą gatem, który jest dosłownie parę metrów stąd, sobie zejść i się przekąpać. Ale
co ty nam gadasz o tej siłowni, powiedz nam, jaka jest ta różnica. To miejsce jest nieodpłatne w rękach prywatnych. I zapytałem, czy trzeba zapłacić, żeby tutaj ćwiczyć, żeby móc korzystać z tej siłowni, i dowiedzieliśmy się, że jest ona całkowicie za darmo. Jedynie chyba we wtorki i w czwartki, kiedy jest święto Hanuman, święto jakiejś małpy, to można wpłacać datki i donacje. Wyobrażacie sobie to w Europie? Przecież w takim miejscu to byłby jakiś działający hotel, biznes, cokolwiek innego, ale nie darmowa dla ludzi siłownia. No właśnie, i tutaj tkwi w tym szkopu. Rozmawiamy na temat tego, jak wygląda starówka w Varanasi, i ona wygląda mniej więcej w ten sposób, jak na załączonym obrazku. Wąskie uliczki, bardzo stare budyneczki, bardzo często jakieś stare, drewniane drzwi. I przy okazji rozmowy o tejże siłowni właśnie dowiedzieliśmy się, że 300 metrów od brzegu jest strefa konserwacji, w której nie można zmieniać nic w budynkach. I te przepisy wprowadzone są od jakichś 2 lat i od tego czasu nie wolno nic zmieniać. Można zmienić przeznaczenie budynku, na przykład z siłowni zrobić restaurację, szkołę, cokolwiek innego, ale już całkowicie zmienić jego charakter pod tytułem wywalić fasadę i zrobić z tego jakiś super hotel, to tego zrobić nie wolno. Dajcie znać, czy to właściwy kierunek, bo ma to swoje zalety w postaci tego, że to miasto utrzyma swój charakter, na pewno przez wiele lat zostanie takie, jakim jest. Jednocześnie drobne naprawy takich rzeczy jak tutaj w mojej ocenie są niewystarczające, żeby utrzymać to w dobrej kondycji, i będzie to tylko się pogarszać. Dość powiedzieć, że jeżeli spojrzymy na górę, to wszystko jest niezaizolowane, nie ma żadnej obróbki. Ta wilgoć, szczególnie w okresie deszczowym, ona wnika w te budynki, ona niszczy te budynki, więc to z czasem będzie wszystko niszczało, a w przypadku braku środków do ich renowacji, no to będzie w opłakanym stanie. Także jak wszystko, ma to swoje plusy i minusy, więc dajcie znać, jak wy to oceniacie. Ja to zostawiam bez swojej oceny, gdyż dla każdego turysty ważne jest, żeby zobaczyć taką klasyczną, fajną starówkę, ale jednocześnie, jeżeli ona będzie bardzo zaniedbana, no to też ciężko będzie odczuwać pełną przyjemność z tego, chociaż z drugiej strony Indie właśnie takie są. Zobaczcie, te uliczki są wspaniałe, to jest prawdziwy klimat Indii, ale zdziwiony jestem, że jeszcze przez tą krótką wypowiedź, jak właśnie tutaj mówię, ani jeden motor nie przejechał. Coś tu się chyba zadziało. Chodźcie, zrobimy prostą czynność w Indiach, którą robią wszyscy, czyli zakup w takim najzwyklejszym sklepie. A co w nim znajdziemy? Chodźcie, zobaczymy. Thumbs up, please. Zobaczcie, to jest to, o czym wcześniej mówiłem. Część płatności można realizować przez taką platformę Paytm. Skanuje się ten QR kod, wpisuje się odpowiednią kwotę i pokazuje się na telefonie sprzedawcy, że na jego konto wpłynęła właściwa kwota. Bardzo fajne rozwiązanie. Z tego, co obserwowaliśmy, inne osoby, bardzo szybko się to odbywało. A bardzo popularna w Indiach, tutaj również jest fajna cena widoczna i nie ma niedomówień. Wiadomo, że to kosztuje 50. Jeżeli sprzedawca podaje nam inną kwotę, to znaczy, że chce nas okantować w jakiś sposób. Czasami nie ma Pepsi, nie ma coli, ale jest thumbs up. Jak to smakuje? Jeżeli byśmy zrobili test i postawili Coca-Colę, Pepsi, thumbs up w kubkach bez podpisu, to byśmy się nie skapnęli, który jest który. Słuchajcie, wiedziałem, że jak zacznę nagrywać, to będzie jakiś fuck up. Oczywiście cena nie jest taka, 5 rupii za opłatę za schłodzenie. Okej. Krowy w Indiach są uważane za święte głównie z powodów religijnych, gdyż symbolizują życie, dobroć i macierzyństwo. Nie dziwi więc, że spotkać je można praktycznie wszędzie. Przy okazji jednego z takich spotkań zszokowaliśmy się, dowiedziawszy, jak przyrządzić najsmaczniejsze danie z grilla. A stoimy właśnie przy jednej z takich prywatnych krów, która jest po prostu na starówce w jakimś domu. I co ciekawe, jeżeli rodzina jest bardzo religijna, to podawany jest posiłek w domu, to krowa je pierwsza. Podobają wam się krówki? Dlaczego wam się krówki podobają? I fajne. Okej.
Chciałabyś mieć krówkę w domu, Alicja? Tak naprawdę to jak dorosnę, to będę weterynarką. Wtedy, jak będę na przykład widziała jakieś biedne pieski, które będą miały obroże jakiś napis, to będę je miała na smyczy i będę chodzić z nimi cały dzień. No zawsze, żeby znaleźć kogoś, kto je ma. No i tak będę pilnować zwierząt. Jak chcą sobie zrobić grilla, to zobaczcie, kupują sobie taki kompost z krowich odchodów, mieszają to z jakimiś rzeczami i to się pali, ponoć jedzenie z tego smakuje 3 razy lepiej. Co ty gadasz? Czy w sensie z tego ognia? Aha, że z tego ognia, z tego wiadra. Z tego ognia, z tego wiadra. Nie to, że mieszane jest w tym nie, wiadrze. nie, zdecydowanie. Mijamy właśnie pomarańczową świątynię Hanumana, czyli boga małpy, i przy okazji tego dowiedzieliśmy się paru rzeczy o samych osobach, które dedykowały swoje życie, żeby być świętymi. I wiele osób po prostu decyduje się na takie życie w prostocie, bez wygód, skupia się jedynie na modlitwie, skupia się jedynie na jedzeniu i tyle. Wierzy się, że jeżeli takiej osobie ofiarujemy jakieś jedzenie, wówczas nasza dusza również uzyska oczyszczenie i możemy uzyskać lepszą karmę w przyszłym życiu. Zastanawia nas to, fascynuje, ale jednocześnie zadaje pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie mam odwagi, żeby zadać takie pytanie. Czy tak ogromna mnogość osób, która przyjeżdża tutaj, decyduje się po prostu na życie przy gatach? Rano wstaje, medytuje, kąpie się, a potem dostaje darmowe jedzenie od przybyszy, pielgrzymów, którzy tutaj przybywają, za to, że jestem osobą świętą, że dedykowałem swoje życie modlitwie i nie mam odwagi zapytać, czy jest to pójście na łatwiznę. Po prostu nie chciałbym też takich rzeczy sugerować. Dlatego zostawiam to pytanie otwarte. Co zobaczyliście w Varanasi? Nie da się już odzobaczyć. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne przygody, będzie nam strasznie miło za każdego lajka, taktyczny komentarz dla zasięgów oraz subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.